Siemano poszukiwacze skarbów. Witam dzisiejszego poranka i jestem tutaj na tej miejscówce, na której byłem na ostatnich poszukiwaniach i będę chciał tu dokończyć troszeczkę więcej roboty, bo z dnia na dzień coraz bardziej wszystko rozmarza, a miejsce jest naprawdę bardzo obiecujące. Jak zawsze przez ostatni czas będę poszukiwał z detektorem Nocta The Legend. Proszę ja Was, mam 2 kreski baterii, więc nie wiem jak długie poszukiwania to będą, bo bateria została w domu. Ale zabieram się do pracy. Was zachęcam do pozostawienia subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i zostawcie jakiś ślad po sobie w postaci komentarza. Na pewno motywuje to do dalszego działania. Moi drodzy, nie ma ani jednego takiego konkretniejszego sygnału tutaj. Naprawdę, no kopię póki co same aluminium, więc nic nie pokazuje. Mam nadzieję, że za chwilę pasa moja się odwróci i będą wychodzić fajne skarby. W miejscu, gdzie nie ma zbyt dużo sygnałów, jak są sygnały, to są to śmieci, no to śledź z Hellsporta to i tak już coś. Na razie, moi drodzy, drugi śledź, parę kapsli, zawleczka i nic więcej. Nie wiem co się dzieje. No i pochodzone, no i wychodzone jest pierwsza korona. Kręcę się tutaj cały czas. Pójdę chyba tam na drugą stronę, w te moczary, bo dzisiaj zapomniałem traperów, więc gumowce jeszcze były w aucie i lecimy w gumowcach. No moi drodzy, tutaj taki nieoczywisty sygnał. Tutaj taka dziurka była i jakaś malusieńka monetka. Zaraz będę wyciągał, co to jest. No, bo to jest 10 ore. Taki straszny wycieruszek. No ale nic, no fajnie, serce mocniej zabiło, że może być coś ciekawszego, ale jeśli jest takie 10, to może być coś ciekawszego. I kolejna koronka, wszystko w tym samym miejscu, czyli tutaj musiało być jakiś popularny spot biwakowy. Dobra moi drodzy, wchodzę tu na to poletko takie, tutaj nade mną są kable z prądem, więc detektor trochę szaleje. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest totalny Saigon, jeśli chodzi o wilgoć. Idę tam na to wzniesienie, bo tam pewnie nie ma takiego błota i uderzam w stronę ulicy, bo przy ulicy wychodziły najlepsze fanty. To, moi drodzy, jest chyba znak, że trzeba się już wkrótce wybrać na Lyngen-linię. No, bez dwóch zdań. Już jeśli tutaj leży tyle śniegu, to na Lyngen-linii będzie podobnie na dzień dzisiejszy. A dzisiaj mamy 16 maja, jutro jest 17 maja, największe święto narodowe w Norwegii. Tak zupełnie to jest jeszcze grubo około metra śniegu. Ta wiosna tak szybko nie przychodzi. Pamiętam w tamtym roku, że padał śnieg na 16 maja, bo też byłem poszukiwać. Tak zastanawiam się, w tym roku teraz aktualnie nie pada śnieg, ale no jest mimo wszystko sporo śniegu wszędzie. Jest taka temperatura plus 5-6. To sygnał ma jak takie te leśne zrywki, bo to jest aluminiowe w środku. A tutaj kiedyś, rok temu dokładnie, pod tym drzewem wykopałem ten tak zwany depozycik, chyba z 7 monet czy coś takiego w jednym miejscu. Zapraszam do obejrzenia starszego filmu. To podejrzewam, że to jest jakaś nakrętka od wentyla lub coś takiego. Bardzo ładnie biła, ale była dość płytko, więc świeżyzna.
Kolejna ćwiczebna łuseczka. Zaczyna coraz mocniej padać, ale jak ja tu mówię, ja z cukru nie jestem. Będę uciekał, jak zacznie strzelać piorunami. A ja już myślałem, że jakaś monetka to tylko guziczek miedziany, jakiś w miarę współczesny. Taki kawałek ołowiu znalazłem, a ostatnio gdzieś przeczytałem w internecie, że naukowcy z ołowiu zrobili złoto, więc od dzisiaj będę stakował chyba też ołów. Może w końcu będzie to ogólnodostępna metoda na przerabianie ołowiu na złoto i tania przede wszystkim. No tutaj gdzieś już przejeżdżając pinpointerem widziałem krążek monety, duża moneta i 20 koron. No kurde, jest. Dzień można powiedzieć, że uratowany. Teraz po raz kolejny był tu taki dość nikły sygnał 19 i z reguły to jest śmieć, ale jest po raz kolejny taka sama monetka, jakieś ore, wycieruszek, zaraz przeczyszczę szczoteczką i może uda się ujrzeć, co to jest, ale wydaje mi się, że to jest to 10 ore z pszczółką albo tam jakimś innym zwierzaczkiem. Prędzej bym ją zepsuł do końca tą monetkę niż ją doczyścił, więc zostawię ją na później. Od razu obok jeszcze jedna. Ta jest jeszcze taka czarna. Tak, to jest z pszczółką czy tam osą 10 ore norge. One zawsze wychodzą takie w sumie brzydkie. No ale fajnie, no dwie monetki obok siebie. Teraz jakieś oczko od pierścionka czy coś w tym rodzaju, ale tandeta, jakieś aluminium. Schowamy. Jest. Teraz trzymadło, czy jak to się tam nazywa, od okulara. Ramię, nie wiem. Kiedyś widziałem, że ktoś znalazł takie złote oprawki od okularów, jakichś starych. Kurde, to jest mega fanciur. No i moi drodzy, wskoczyłem już do auta, więc pewnie będę musiał coś do tego odcinka dogrywać. Pogoda naprawdę nie jest fajna. Uciekam w stronę domu. Powiem wam, że dawno tak dużo ludzi nie widziałem tutaj na Sandwice. To jest chyba sama młodzież. No ale może pogubią coś. Zobaczymy. Będę tu musiał przyjść pojutrze. Siemano moi drodzy, na szybko jestem tutaj na Sandvikę, żywcem poświęcę na to maks pół godziny. Chcę tylko sprawdzić, czy ci ludzie, którzy tutaj byli, zostawili coś po sobie. Na pewno tutaj już zostawili jakiegoś śmiecia, ale zabiorę go, jak będę wracał, bo już u góry stoi śmietnik, więc śmiało można wyrzucać rzeczy do śmietnika, nie trzeba zostawiać ich wiszących na drzewie. Czego tutaj mogę się spodziewać? Pozostałości, no najprawdopodobniej będzie śledzi, ale może jakiś nożyk wpadnie, może jakieś biżu, chociaż to pewnie była młodzież, więc nie wierzę, żeby tutaj byli obwieszeni jakąś biżuterią, ale kto wie, może jakiś Rolex wpadnie.
Od razu na sandwicę kolejny śmieć wiszący na drzewie. To są jakieś lampiony chyba, czy coś, ten deseń. No i zaczyna się. Ogólnie to jest tak, że jechałem tutaj, bo przy montażu filmu zauważyłem, że w sumie tak naprawdę jak miałem zejść na tą miejscówkę, to rozładowała mi się bateria w GoPro i tak naprawdę i tak nic bym nie nagrał. Jeszcze deszcz padał, więc nie zszedłem tutaj, więc teraz przy montażu, dlatego jestem tu tylko na pół godzinki, żeby sprawdzić i dorzucić Wam to do odcinka. A teraz zapraszam do dalszej części. Młodzi ludzie prawie nic nie pozostawili. Teraz wpadła jakaś monetka 10 ore. Młodzi co po sobie pozostawili to jeden śledź. Ho, patrzcie. Co to było? Ryba? Nie, ryba nie, bo żebra są. Pewnie po reniferze. Ale kurde, truchło. Teraz patrzcie jaki fanciur. Ciekawe, czy jak wsadzę go do ryżu, to będzie jeszcze działał. Przecież nie wiem co to jest, czy to jest MP3? Chyba tak. MP4 czy coś w ten deseń. No, super fancior. Lecimy dalej. Niemiecka II wojna światowa. Jeszcze jedno. No i kolejna badziewka zabrana. Kosz jest u góry. Utylizacja i lecę dalej montować odcineczek dla Was. No i po kilku godzinach jestem z powrotem i będzie dalsza część programu, moi drodzy. A mianowicie przechodzę przez miejsce, w którym nie można kopać i nie tylko dlatego, że jest to boisko, ale dlatego, że tutaj była osada w czasach wikingów, ale nie to mnie interesuje. Tam niedaleko są gdzieś kurhany, a ja idę tutaj do góry, gdzie ostatnio kręcony był piknik. Myślę, że zobaczymy się przy pierwszym sygnale albo na górze. Pierwszy sygnał to był głęboko zakopany aluminiowy grill. Namęczyłem się, a pod górkę jeszcze trochę zostało. Drugi sygnał to kapsel München z Monachium coś, ale nie jakiś browar, a ja już jestem niedaleko. Dziś trochę lepszy widok, ale dalej za mgłą. Ale mimo wszystko trochę lepiej niż ostatnio. Czekajcie, na tej miejscówce wykopałem 2 kapsle jakiegoś jednego śmiecia, totalnie tak naprawdę prawilnie, czyściuteńko. Uderzam teraz do auta, które stoi tam i idę się gdzieś przejechać. Myślałem, żeby tutaj wejść na plażę, ale nie wiem, czy mi się chce. I to jest ta plaża, której się tak obawiam, bo kawałek tej plaży należy do dziedzictwa kulturowego Norwegii. Więc za to grozi pudło, kraty i ciężkie więzienie w Norwegii. No wiadomo, jak się ma co stracić, to się nie chce ryzykować, tak? Idę do auta, przejedziemy się gdzieś dalej. Dzień dobry, poszukiwacze skarbów. Jestem w tym samym miejscu co ostatnio i teraz lecę na szybki rekonesans. Dobra, tutaj pierwszy sygnał 39 pokazuje dość głęboko, ale to może być płytki cel. Zaraz się przekonamy. Zaczynamy w ten sposób. On nie był bardzo głęboko, ale po prostu był.
takiej pięknej scenerii kolcok. O kurde, spadł już. Jest kolcok. Lecimy dalej, czyli tutaj był śledź, tutaj był kolcok. Zobaczymy, co będzie dalej. Z takimi sygnałami jak ta łuska jest tak, że czasami się zastanawiam, czy to kopać, czy po prostu iść dalej. No wiadomo, że jak się nie schylisz i nie wykopiesz, to do końca nie możesz być pewny, co to mogło być, więc kopię większość takich sygnałów. Dużo pracy fizycznej mnie to kosztuje. Ale już jestem na górze i teraz będę szedł tropem monetek. Raz krótsza, raz dłuższa. Teraz taką dłuższą mamy łuseczkę z oznaczeniem C. I tak po kawałku, dość wolno robię ten teren tutaj teraz, bo to już jest, jakby nie było, można powiedzieć, że dość przetrzepany teren przeze mnie. Dlatego robię go powoli, żeby wyłuskać jeszcze te ładne sygnały. Tutaj wyszedł bardzo fajny fant, ciekawy na pewno. Jest to taka, kurde, kulka, trochę jak muszkietuwa, ale jest spłaszczona z jednej strony, więc bardzo prawdopodobne, że to może być coś w stylu odważnika monetarnego, ale nie jestem pewny. Strzelę to miejsce na GPS-ie i podczas kontaktu, bo jeszcze od ostatniego filmu, gdzie znalazłem ten kawałek bransolety, nie skontaktowałem się z archeologiem, ale już niebawem będą wysyłane e-maile. Dobra, teraz tutaj na tej płaszczyźnie, przy tych ogniskach wychodziło bardzo dużo monetek. Ten placek, mam nadzieję, pognębię chwilę dłużej. Zmniejszyłem sobie dyskryminację i zaczynają wychodzić wsówki, śledzie metalowe. Zobaczymy, co jeszcze. To dopiero sam początek. Może akurat to w jakimś stopniu tam pomoże dotrzeć do kilku innych sygnałów. Akurat na tym poletku tak dyskryminację zmniejszyłem do 5. Trzecia wsówka do włosów pod rząd. Raz, dwa, trzy. I powiem wam tak, no uczę się gdzieś nowych sygnałów. Zawsze latałem z dyskryminacją na dyszkę i zbierałem same kolorki praktycznie. Ale bardzo dużo aluminium. No teraz trochę podziobię tego żelaza. No zobaczymy, co tu wyjdzie ciekawego. Na sandwice jak kopałem, nie mogłem zdzierżyć tych metalowych śledzi. Po prostu wychodzi tego od groma. Selfie z łopaty. A jednak musiałem zrzucić tą dyskryminację, bo normalnie uszy nie wyrabiają w słuchawkach przy tylu dźwiękach. Teraz jeszcze lepiej. Co to za ustrojstwo? To chyba można żarówkę wkręcić. Nie wiem. Zabieramy do śmieci. Pierwsza korona 2012 rok i pierwsza moneta dzisiaj. Chwila przerwy w poszukiwaniach i oglądamy mecz. Teraz taki mały kolcok w kieszeni, tutaj mecz leci, ale trzeba trochę jeszcze pochodzić. Ludzie, którzy przyszli, już sobie poszli, bo się dość zimno zrobiło, ale ja jeszcze mam siłę i chęci, bo mój zespół wygrywa 2-1. Kurde, w meczu niestety 2-2, mi wyszła jedna korona. I patrzcie, za tym ogniskiem tutaj zaczęły wychodzić już klepaki, same groszówki takie. Już mogę powiedzieć, że na odchodne, bo bardzo zmarzłem. 20 koron. Super. Znaczy, że się opłacało. Ten to totalnie nietrafiony, jeszcze ostry. Ciekawe, jak daleko leciał. Par 2, tu druga zaraz wyleci, patrzcie. Jest jedna, jest druga. No. Nie wiem, czy będę robił podsumowanie,
bo znalazłem 22 korony chyba. Ok, to dobrze. Ewentualnie dorzucę przedwczorajszy dzień, bo też był dość krótki i nie było jakichś super fantów. I wtedy zrobię z tego jeden dłuższy filmik. A to zobaczymy.